Ich imiona: Abraham, Izaak, Sara, Rebeka, jak nasze drogie matki z pradawnych czasów. A z tego powodu, że wychowali się w Polsce, czasami nadawano im też polskie imiona. I ci, którzy mieli związek z ziemią Izraela, nosili imiona wielkie i patetyczne. I był pewien Juda wśród przywódców, aż 2 Mordechajów. Nie opłakujmy ich. Kochajmy ich tak, jakby jeszcze żyli pośród nas. Przed II wojną światową rząd Rzeczypospolitej wspierał syjonistów. Wśród nich żydowską organizację Betar. Przewodził jej Zew Żabotyński. Betar jako organizacja syjonistyczno-rewizjonistyczna stawiał sobie za cel utworzenie państwa żydowskiego w Palestynie oraz żydowskiej armii mającej walczyć o własny kraj. Pisarz Artur Koestler powiedział, że dowództwo stanowili młodzi polscy intelektualiści wychowani w rycerskiej tradycji romantycznych zrywów niepodległościowych. Był w tym legionowy idealizm i piłsudczykowski prometeizm. Betar uzyskał od władz polskich zgodę na szkolenia bojowników, które odbywały się w ramach państwowego przysposobienia wojskowego. Spośród 70 000 członków Betar na całym świecie 50 000 mieszkało w Polsce. Zew Żabotyński ostrzegał diasporę żydowską przed nadchodzącą tragedią. Jego wizja się sprawdziła. Przytłaczająca większość członków polskiego Betaru nigdy nie zobaczyła obiecywanego Wielkiego Izraela. Miało być to państwo, o które rewizjoniści nie wahaliby się walczyć przy pomocy siły fizycznej, co również było zerwaniem z dotychczasową polityką syjonistyczną. Betar był częścią Irgun, który był podziemną organizacją w Palestynie. Przed wojną wysyłali emisariuszy do Polski i rekrutowali ludzi. Otrzymali wówczas pomoc rządu polskiego, uzbrojenie i instruktorów. Ze wspomnień Dawida Landała. Mieszkaliśmy w dzielnicy żydowskiej w Warszawie na ulicy Muranowskiej 17. Duża kamienica należała do naszych rodziców. Stolica Polski miała około 1,5 miliona ludności, z czego 1/3 to byli Żydzi. Mój przyjaciel Salek Geller orientował się w polityce. On pierwszy powiedział, że walka z Niemcami to będzie kwestia życia lub śmierci. Vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. We wrześniu 1939 roku Polska została zaatakowana przez Niemcy i Związek Sowiecki. Rozpoczęła się II wojna światowa. Po miesiącu walk Polska została pokonana. Okupanci ustalili wspólną granicę. Utworzony na emigracji rząd polski oświadczył, że nie zaprzestanie walki o uwolnienie kraju od najeźdźców. W okupowanej Polsce rozwijał się ruch oporu. Uczestniczyli w nim także polscy Żydzi. Powstaje państwo podziemne. Adam Czerniaków w 1939 roku został przewodniczącym Rady Żydowskiej, czyli Judenratu. Niemieckie rozporządzenie w sprawie utworzenia getta w Warszawie zostało podane do publicznej wiadomości i ogłoszone przez megafony
12 października 1940 roku, a na plakatach z wykazem ulic 18 października. Z dziennika Adama Czerniakowa. Dziś sądny dzień. Na zarządzenie generał-gubernatora tworzy się getto. Polecono mi utworzyć milicję żydowską z 1000 osób. Do 31 października ma być wysiedlenie dobrowolne, potem przymusowe. Do getta przesiedlono ludność z Warszawy i okolicznych miejscowości. Z czasem przesiedlono tam Żydów z terenu III Rzeszy. W sumie stłoczono w tzw. dzielnicy żydowskiej około 450 000 ludzi. Ziuta Hartman pochodziła z Kielc, gdzie ukończyła żydowskie gimnazjum dla dziewcząt. Getto warszawskie specjalnie przez swoją wielkość to była mała Rzeczpospolita getto warszawskiego. Systematyczne działania niemieckiego okupanta doprowadziły do głodu, biedy i epidemii tyfusu w warszawskim getcie. Terror i grabież mienia pochłaniały coraz więcej ofiar. Józef Grünblatt pochodził z Warszawy, gdzie studiował prawo. Walczył z Niemcami w Wojsku Polskim w 1939 roku. Ludzie leżeli na ulicach, zmarli w domu. Rodziny wynosiły ich na zewnątrz, nagich, aby nie zgłaszać zgonów i zachować kartki na żywność. Z zapisów Józefa Grünblatta. Każdego ranka o świcie wychodziłem, zbierałem ciała na wózek, wiozłem na cmentarz i grzebałem ich. Niemiecka grupa filmowa UFA przychodziła codziennie do getta i fotografowali te ciała. Więc zabieraliśmy ich i uważam, że odnosiliśmy podwójne zwycięstwo. Odbieraliśmy Niemcom możliwość robienia zdjęć, a także ratowaliśmy godność zmarłych. Szeregi, szeregi dzieci, omdlone, samotne, półrozebrane, patrzą na mnie, chodzą ze mną, są tu, ja je widzę. Ze wspomnień Dawida Landała. Dla mnie i dla wielu innych bardzo wcześnie było jasne, że getto to nic innego jak otwarty grób. Racje żywnościowe były ustalone na tak niskim poziomie, że oznaki zagłodzenia były widoczne od początku. Jeśli mieliśmy przetrwać, to dzięki przekupywaniu straży i rozbudowaniu szmuglu w najwyższej mierze. Po wybuchu wojny zaczął się formować ruch oporu, który dał początek Żydowskiemu Związkowi Wojskowemu, ZZW. Na jego czele stanęli Paweł Frenkel i Leon Rodal. Ludzie, którzy tworzyli Żydowski Związek Wojskowy, wywodzili się z organizacji Betar. Zaczęli działać prawie natychmiast po zajęciu Polski przez Niemców. Z zapisów Józefa Grünblatta. Żydowski Związek Wojskowy, taka była nazwa organizacji. Składała się z dawnych członków Betar, młodzieży syjonistycznej i niezrzeszonych. Byłem odpowiedzialny za wytrenowanie tej grupy.
Dawid Landau, pseudonim Dudek, bojownik Żydowskiego Związku Wojskowego. Mamy dokumenty, że zaczęliśmy w 1939 i nie byliśmy zbyt mocni w 1939, ale powoli z upływem lat stworzyliśmy organizację. Pierwsze spotkania konspiratorów były bardzo wczesne, od 1940. Od początku współpracowali z polskim ruchem oporu, z polskim zbrojnym podziemiem. Wielu członków organizacji ZZW służyło w wojsku i niektórzy byli oficerami polskiej armii. W tym okresie okupacji rodzice spotykali Mieczysława Apfelbauma i jego przyjaciela Leona Rodala. Ojciec wiedział, że Apfelbaum kupował broń i że szukał kontaktu w związku z tym. Dawid Moritz Apfelbaum, czasami nazywany też Mieczysławem Apfelbaumem. W świetle ostatnich badań nie jesteśmy nawet pewni istnienia takiej osoby, a tym bardziej nie jesteśmy pewni, czy ta osoba w ogóle była członkiem komendy Żydowskiego Związku Wojskowego. Wydaje się, że taka osoba rzeczywiście mogła istnieć. Wydaje się, że chodziło o szmuglera przerzucającego żywność, ale również broń do getta. Osobę, która używała nazwiska Henryk Jabłoński. Żydowskie nazwisko tej osoby miało brzmieć właśnie Dawid Apfelbaum. I ta osoba prawdopodobnie była powiązana z Żydowskim Związkiem Wojskowym, natomiast nie była to osoba zasiadająca w samej komendzie głównej Żydowskiego Związku Wojskowego. Być może był to jeden z dowódców plutonów, które walczyły w rejonie Placu Muranowskiego. Byłem dzieckiem. Znałem go z domu. To był kuzyn. Widziałem go w życiu w sumie 3-4 razy. Przychodził rzadko do domu i ze mną nie rozmawiał. Dzień dobry. To wszystko, co mi mówił. Mój ojciec był z nim zaprzyjaźniony. Z zapisów Józefa Grynblata. Nawiązałem kontakt z moimi przyjaciółmi, głównie z Pawłem Frenklem i Eliahu Halbersteinem. Zabrano mnie do domu w typowo żydowskiej dzielnicy Nalewki 23. Wszedłem tam. Poszliśmy na strych. Stamtąd na inny strych i następny i następny. I nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Czego tam nie było? Ciężkie karabiny maszynowe, granaty, karabiny, szable, bagnety. Wszystko. Spytałem Pawła, jak? Skąd? Powiedział, że kiedy polska armia poddała się, zostawiano broń na środku ulicy i nasi chłopcy ją zbierali. I to był początek tworzenia składów broni dla powstania. Kręcąc się po getcie, jakiegoś dnia słyszałam na ulicy, że ktoś mnie woła po imieniu Żuta. Odwróciłam się i przede mną stali dwaj bracia Rodal. I oni się pytali, co ja tu robię. Bo ja mówię, ja pracuję w szopie, szyję mundury niemieckie. Pracujesz dla Niemców? My cię bierzemy pod nasze skrzydła. Ludzie zatrudnieni w szopach, czyli warsztatach pracy działających na terenie getta warszawskiego, pracowali dla Niemców i poddani byli systematycznemu, niewolniczemu wyzyskowi. Zajmowałem się głównie szmuglem żywności, amunicji i broni. Zawsze chciałem kupować na Kercelaku. To był taki polski bazar i tam było bezpieczniej dla Żydów niż w getcie.
W istocie zaangażowany byłem bardzo wcześnie, od 1941. Byliśmy podzieleni na 5-osobowe grupy, więc nie wiedzieliśmy nic ponad to, co trzeba. Byłem żołnierzem. W czasie wojny Warszawa stała się centrum czarnego rynku. Nielegalnie handlowano także bronią, ale jej ceny były horrendalne. Na Żydów czyhało niebezpieczeństwo, zarówno ze strony niemieckich okupantów i funkcjonariuszy tzw. granatowej policji, jak również polskich donosicieli i szmalcowników. Z relacji Adiny Blady-Szwajger. Bo nigdy nie było wiadomo, kim jest teraz ten znajomy, z którym w przedhistorycznych czasach rozmawiało się na ulicy czy w kawiarni, jak człowiek z człowiekiem. Mógł być nadal człowiekiem, który chciał wyciągnąć pomocną dłoń. Mógł być na tyle człowiekiem, żeby prześlizgiwać się niewidzącymi oczami po niegdyś znajomej twarzy. Ale mógł być też tym, który podejdzie i powie: chodź, Żydzie, zaprowadzi prosto w niemieckie ręce. Albo tym, który powie: płać za milczenie. Fela Finkelstein, nazywana także Cepora Szapszyk, bojowniczka Żydowskiego Związku Wojskowego. Była też w organizacji Betar. Dostałam rozkaz, żeby odebrać broń, która docierała do getta, do naszej organizacji. A był już wtedy mur, więc wyjmowało się cegły w tym murze i w nocy przychodzili goje. A ja podawałam im pieniądze i odbierałam broń. No bo skąd mogliśmy mieć broń? Tylko od gojów. Byliśmy szkoleni głównie, jeśli trzeba będzie zabijać, jak używać noży, drutu i bagnetów. Szkolono nas, jak go zabić jego własnym hełmem. Ze wspomnień Dawida Landała. Trenowaliśmy zawsze w nocy w 3 miejscach. W piwnicach przy Karmelickiej 5, Nalewki 15 i Nalewki 29. Dowódcami byli Paweł Frenkel i Leon Rodal. Nowi ludzie byli przyjmowani tylko za osobistym poręczeniem członków organizacji, ale i to nie było łatwe. Pierwsze informacje o gazowaniu Żydów w Kulmhof, Chełmie nad Nerem, pojawiły się dzięki świadectwom pojedynczych uciekinierów pod koniec stycznia 1942 roku. Mój ojciec miał świetną pamięć do medycyny, ale nie tylko do medycyny, do faktów historycznych. Ryszard Walewski w getcie nazywał się Abram Lewi, przywódca dużej grupy bojowej, która przyłączyła się do Żydowskiego Związku Wojskowego. Pisze w swoich notatkach liczby, daty, był bardzo dokładny. Popatrz tutaj. Z zeznań Ryszarda Walewskiego przed Komisją do Spraw Ścigania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Dotarła do mnie pierwsza wiadomość o gazowaniu Żydów na terenach tzw. kraju Warty za pośrednictwem prasy podziemnej. Dostarczał mi ją człowiek o pseudonimie Henryk Jabłoński, mój przedwojenny znajomy. Od pierwszych dni okupacji był członkiem organizacji wojskowej. Na wiosnę 1942 roku Jabłoński został współpracownikiem firmy duńskiej Mikkelsena, mieszczącej się w getcie przy ulicy Bonifraterskiej 11/13. Wkrótce zorganizowaliśmy na terenie fabryki komórkę ruchu oporu. Prezes gminy Adam Czerniaków uważał, że Żydzi, będąc narażonymi na represje, najlepiej zrobią, ściśle podporządkowując się zarządzeniu władz okupacyjnych. Liczył na wielką skalę korupcji wśród Niemców, którzy skuszeni zyskiem ulżą nieco doli ludności zamkniętej w getcie. Liczył na siłę pieniądza. Nie wierzył, że walka zbrojna może przynieść sukces.
W połowie roku 1942 w Warszawie działało przynajmniej 30, a być może nawet ponad 40 małych, drobnych organizacji konspiracyjnych. Podstawowym źródłem uzbrojenia Żydowskiego Związku Wojskowego były zakupy broni dokonywane wśród polskich konspiratorów. Tym, który pomógł w tworzeniu żydowskiej organizacji, był człowiek bardzo dobrze znany – Bystry. Henryk Iwański, pseudonim Bystry, stał na czele oddziału polskiej konspiracji pod nazwą Korpus Bezpieczeństwa. Henryk Iwański, pracownik szpitala zakaźnego przy ulicy Wolskiej, opisuje dostawy broni kierowane do warszawskiego getta. Co do tego, że takie dostawy broni miały miejsce, no, nie mamy wątpliwości. Z relacji Henryka Iwańskiego. Przewożono broń do getta żydowskiego wozami, które wywoziły śmieci na glinianki, z powrotem zaś woziły cement i wapno, a w nich broń, amunicję i granaty ze szpitala świętego Stanisława. Wykonawcami byli ze strony Żydów Łopata Józef, Łopata Jan, Weinstock Tomasz. Natomiast późniejsza twórczość Henryka Iwańskiego, w szczególności jego artykuły z lat 60., jego wystąpienia, wśród których miał być nawet osobą walczącą ramię w ramię z żołnierzami Żydowskiego Związku Wojskowego w czasie powstania w getcie, no, te relacje należy traktować jako całkowicie pozbawione jakichkolwiek podstaw i całkowicie mijające się z prawdą. Ja miałam nad sobą Abrama Rotala. Jeszcze był jeden, który był przebrany za Volksdeutscha, Moniek Złoto, też Kielczanin. I ja byłam tylko prawie zawsze w kontakcie z nimi. Pokazali mi różne placówki w różnych domach. Dostawałam sprawy do załatwiania, jak przenoszenie listów, przynoszenie broni do getta. Frenkel od początku wymagał, że ktokolwiek się przyłącza, musi być sam. Zostawić rodzinę, zamieszkać z bojownikami, zawsze gotów na wezwanie. Byli zdecydowani na walkę, ale czekali na właściwy moment, by rozpocząć powstanie. Wychodziłam z getta przez tunel podziemny, przez kanalizację, że z drugiej strony oczekiwał mnie ktoś, albo też wychodziłam z robotnikami, dostawałam wiadra. Na dole były rozłożone na amunicja, a na górze było troszkę takich małych szprotek śmierdzących. I to Niemcy odkrywali i jak ten zapach im wchodził do nosa, to mnie przepuszczali. Ale za każdym razem mogli szczelić we mnie. Jedyni, którzy mogli nas zdradzić, to byli żydowscy pomocnicy gestapo. Wstyd powiedzieć, ale byli tacy. Niech będą wymazani na zawsze z żydowskiej pamięci. Z dziennika Adama Czerniakowa. O godzinie 10 zjawił się Sturmbannführer Höfle z towarzyszami. Oświadczono nam, że Żydzi bez różnicy płci i wieku mają być wysiedleni na wschód. Dziś do godziny 4 po południu ma być dostarczonych 6000 ludzi i tak będzie codziennie. Żądają ode mnie, bym własnymi rękami zabijał dzieci mojego narodu. Nie pozostaje mi nic innego, jak umrzeć. Z zapisów Ryszarda Walewskiego.
Wszystkie złe moce getta sprzęgły się, ażeby pochwycić jak największą liczbę ofiar celem napełnienia kontyngentu dziennego dla komór gazowych w Treblince. Zeznania Jankiela Wiernika. Niemy pochód śmierci. Słyszało się tylko krzyk zbójów. Nieszczęśliwi milczeli. Wszyscy szli z podniesionymi rękami. Nadzy i bezbronni. Do komory wpuszczano 450–500 osób. And 270,000 Jews were sent off to Treblinka. 270 000 Żydów wysłano do Treblinki latem i jesienią 1942 roku. I nie było oporu, i nie mogło być oporu, jeśli nie było poparcia ludności getta. Niemcy użyli diabelskiej strategii, przekonując ludzi, że niektórzy z nich przeżyją, jeśli będą pracowali w szopach dla przemysłu wojennego i ich rodziny też ocaleją. Więc ludzie żyli w nieustannym strachu, że jakikolwiek opór przyniesie drakońskie kary i eksterminację wszystkich. W sierpniu 1942 roku tak zwane małe getto zostało włączone do aryjskiej części miasta. Starsi ludzie i rabini powiedzieli nam, że jesteśmy bandytami, nie wyzwolicielami. Jesteśmy bandytami i zabijanie jest grzechem. Nie powinniśmy tego robić, ponieważ tylko zdenerwujemy Niemców i oni wszystkich zabiją. Z zapisów Ryszarda Walewskiego. Ci Żydzi, którzy zdawali sobie sprawę ze swojej sytuacji, nie obawiali się śmierci. I jeszcze moment zemsty za matkę, za żonę, za dziecko. Rwaliśmy się do walki i czekaliśmy. Powoli ogarniała nas rozpacz. Pomimo solennych przyrzeczeń broni nam nie dostarczono. Mówi się o Armii Krajowej, to była wielką potęgą, tak? I żydowskie organizacje myśleli, że to jest wielka potęga, a Armia Krajowa, między nami mówiąc, nie była żadną potęgą. Armia Krajowa nie miała w ogóle broni. Myśmy zaczęli dostawać broń, powiedzmy gdzieś w marcu, kwietniu 1944 roku, z rzutów z Anglii. Oświadczenie Stefana Korbońskiego. Kierownictwo walki cywilnej w imieniu całego społeczeństwa polskiego protestuje przeciw zbrodni dokonywanej na Żydach. Podobnie jak w sprawie ofiar polskich, odpowiedzialność za tę zbrodnię spadnie na katów i ich wspólników. AK przychodziło do getta i poznawali nas z kanalizacją warszawską, jak się przedostać z żydowskiej części na polską. Polacy bardzo pomagali. Oni widzieli, że sami niedługo będą w trudnym położeniu, że jak Niemcy skończą z Żydami, to wezmą się za nich. Naprawdę tak było. Przypominam, że nie tylko Żydzi zostaną skazani na śmierć za przekroczenie granicy dzielnicy żydowskiej, ale każdy, kto w jakikolwiek sposób dopomaga im w ukrywaniu się. W Polsce inaczej niż w okupowanej zachodniej Europie za pomoc Żydom groziła kara śmierci dla pomagającego i całej jego rodziny. Równolegle z Żydowskim Związkiem Wojskowym w getcie ukształtowała się druga konspiracja – żydowska organizacja bojowa ŻOP pod dowództwem Mordechaja Anielewicza. W szeregach ŻOP walczyli działacze bundu
oraz organizacji zrzeszonych w Żydowskim Komitecie Narodowym. Większość przedstawicieli ŻOB uważała, że tam, gdzie żyją Żydzi, tam jest ich ojczyzna. Członkowie ŻZW, dla których inspiracją były idee Betaru, chcieli utworzyć swoje państwo. Obie były organizacjami zbrojnymi. Dopiero niemiecka decyzja o przystąpieniu do mordowania Żydów w trakcie tzw. Wielkiej Akcji Likwidacyjnej zmusiła obie organizacje do współpracy. W mojej opinii było nas ponad 400. ŻOB miał ponad 800 podwójnie. ŻOB był najsilniejszą organizacją w getcie. Komendant Żydowskiego Związku Wojskowego Paweł Frenkel. Wiemy, że była to osoba mająca 20 kilka lat. We don't have a picture of him. Nie mamy jego zdjęcia. Zamieściłem w mojej książce portret narysowany wedle wspomnień dwóch ludzi, którzy go znali. Był silną osobowością, bardzo zdolnym człowiekiem, a jednocześnie bardzo skromnym. To wszystko, co wiemy. That's what all we know. Poza Pawłem Frenklem i Leibem Rodalem nie jesteśmy w stanie niczego pewnego powiedzieć o nikim innym spośród członków komendy Żydowskiego Związku Wojskowego. Najbezpieczniejszy tunel był zbudowany przez nas na początku 1942 roku. Zostałem poproszony przez szefa naszej organizacji, Rodala, który powiedział, aby przeprowadzić 2 osoby do getta. Chłopaki, wy dwaj pójdziecie po nich i będziecie ich ochraniać. Rząd londyński otrzymywał ważne informacje z Polski za pośrednictwem kurierów. Wysłannik polskiego rządu Jan Karski otrzymał zadanie zebrania bezpośrednich świadectw z warszawskiego getta. Bojownicy z Żydowskiego Związku Wojskowego wprowadzili go podziemnym przejściem na teren tzw. żydowskiej dzielnicy. Niemcy w mundurach przechadzali się. Cisza. Wszyscy zamarli, dopóki nie przeszedł żadnego ruchu. Żadnego żebrania. Nic. Niemcy. Pogarda. To są ci brudni podludzie. On zebrał wiadomości. Pojechał do Anglii, do Ministerstwa Wojny. Rozmawiał z Idenem. Rozmawiał z Rooseveltem. Niestety nikt nie mógł uwierzyć. Nie mamy nawet pewności odnośnie jego imienia i nazwiska. Na pewno funkcjonował pod tym pseudonimem Rudy Paweł. Znowu taka postać, która wymyka się naszej wiedzy, tak? Paweł Besztymt, bojownik Żydowskiego Związku Wojskowego. Ocalał z walk w getcie. Spisał swoje przeżycia w krótkiej relacji. Założyliśmy komórki u Schulza, Tobensa i u szczotkarzy. Było nas wówczas 80 osób. Włączono nas do Żydowskiego Związku Wojskowego. Wiemy, że ŻZW otrzymało pomoc od Polaków. Wielu szczegółów nie znamy. Kluczową postacią był tutaj Cezary Kettling. Cezary Szemlej, pseudonim Kettling, żołnierz Armii Krajowej. Kettling nawiązał kontakt z gettem. Jest tam podobno około 150 Żydów młodych i zdecydowanych na wszystko. Prowadzi z tą grupą interesy handlowe. Dostarcza broń i to podobno w dużych ilościach. W zamian za gotówkę względnie artykuły odzieżowe. Twierdzi, że był na terenie getta i widział daleko idące przygotowania, np. zamaskowanie piwnic, różne podziemne przejścia, a w szczególności tunel długości kilkudziesięciu metrów. Ten tunel służył również do kontaktów z polskimi konspiratorami, czy z organizacji Iwańskiego, czy też z organizacji Kettlinga Szemleja. Przez ten tunel wyszły dziesiątki osób, które opłaciły w ten sposób opuszczenie getta warszawskiego, wspomagając finanse Żydowskiego Związku Wojskowego. Żydowski Związek Wojskowy bez wątpienia był organizacją znacznie lepiej uzbrojoną niż żydowska organizacja bojowa.
dysponował sumą kilkunastu milionów złotych, która to suma w dużym stopniu została zamieniona na broń kupowaną od Janusza Kettlinga-Szemleja. Wiemy, że Żydowski Związek Wojskowy jako jedyna organizacja w warszawskim getcie posiadał ciężki karabin maszynowy. Ringelblum w swoich wspomnieniach pisze o Żydowskim Związku Wojskowym. Pisze, że to była mniejsza grupa, ale uzbrojona po zęby. Z zapisów Emanuela Ringelbluma. Na wieszakach znajdowała się różnego rodzaju broń, a więc karabiny maszynowe i ręczne. Najrozmaitszego rodzaju rewolwery, ręczne granaty, torby z amunicją, mundury niemieckie. W pokoju kierownictwa był wielki ruch, jak w prawdziwym sztabie armii. 11 lutego 1943 zastrzelono jednego esesmana. Dnia 18 lutego zastrzelono 2 żandarmów niemieckich. W akcji brało udział 9 ludzi. Dnia 21 lutego 1943 przeprowadzono zamach przeciwko konfidentom na służbie Gestapo. Strat własnych nie było. Podpisano komendant Zygmunt, pseudonim Pawła Frenkla. Każdego dnia kolejny gestapowiec był likwidowany albo przez nas, albo przez żydowską organizację bojową. Z zapisów Ryszarda Walewskiego. Udało mi się przekonać komendę ZZW do zwołania wspólnej konferencji z ŻOB. Całe getto centralne zostało podzielone na 2 okręgi wojskowe. Jeden broniony przez ŻOB, a drugi z placem Muranowskim jako centrum broniony przez ZZW. Gotujcie się do czynu, czuwajcie. Powstajemy do walki. Niech każdy dom twierdzą się u nas stanie. Zbudź się, narodzie, i walcz. Na zebraniu w tak zwanym szopie niemiecki właściciel oznajmił, że pracownicy pozostaną tu zamknięci, a nazajutrz wszystkich czeka ewakuacja. Ktoś wyrzucił przez okno karteczkę z tą informacją. Bracia Rosenfeld przynieśli karteczkę do mnie i ja wziąłem ich obu do Pawła Frenkla. On powiadomił natychmiast grupę Anielewicza. Godzinę później dostaliśmy rozkaz. Jutro walczymy. Teraz jesteśmy niewolnikami. Następnego roku będziemy ludźmi wolnymi. W tym roku jesteśmy tutaj. W przyszłym roku w ziemi Izraela. Dzień przed powstaniem ojciec próbował zorganizować spotkanie, żeby wszystkie te organizacje były razem, ale było już za późno. 19 kwietnia o świcie Niemcy wkraczają do getta celem jego likwidacji. Trafiają na zbrojny opór. Wybucha powstanie będące zbrojną odpowiedzią na ludobójstwo. Spręt, Bridelek spręt, die Hilfe ist nur in euch allein gewähnt. Z zapisów Ryszarda Walewskiego. Droga, którą Niemcy kroczyli, musiała ich doprowadzić w pierwszym rzędzie na zamaskowane gniazda oporu ŻOB. To ich zaskoczyło, a straty, jakie ponieśli w zabitych i rannych, wywołały dezorganizację i panikę. Meldunek SS. W getcie wszystko już jest stracone. Nie możemy się dostać do getta. Mamy rannych i zabitych. Jürgen Stropp, bezpośrednio odpowiedzialny za stłumienie powstania w getcie warszawskim, raportował. Przy pierwszym wtargnięciu do getta udało się Żydom i polskim bandytom, dzięki przygotowanemu napadowi z bronią w ręku, odeprzeć nasze atakujące siły. Z zapisów Ryszarda Walewskiego. Przez cały czas walk komunikowaliśmy się ze stroną aryjską. Stamtąd otrzymaliśmy amunicję i karabin maszynowy. Pomimo gwałtownych ataków niemieckich, użycia w walce z nami czołgów i broni maszynowej, nie udało im się zdobyć naszych pozycji. Przeciwnie, przechodziliśmy czasami do kontrataków. Równolegle do walki w getcie miały miejsce akcje bojowe Armii Krajowej pod murami getta.
Jeden z uczestników akcji relacjonuje. Godzina 19. Oddział pod dowództwem Józefa Pszennego z minerami niosącymi miny zbliżał się do muru. Ogień niemiecki z broni maszynowej z kilku stron. Kule niemieckie dosięgły towarzyszy, którzy nie donieśli do muru miny z zapalonym lądem. Wybuchła na środku jezdni. Zginął Józef Wilk i Eugeniusz Morawski. Od dnia wczorajszego mamy w Warszawie dobrze zorganizowane powstanie w getcie, które już należy zwalczać przy użyciu dział. 21 kwietnia Sztrop kontynuował atak. Starcia trwały cały dzień. Nocą w tym rejonie ZZW zostało wzmocnione oddziałem Szmuela Lufta. Oddziały Abrahama Rodala i Józefa Łopaty schroniły się w bunkrze na Świętojerskiej 38. Walki ŻOB i ZZW trwały także w rejonie warsztatów Töbensa i Szulca. 22 kwietnia bojownicy ZZW dalej bronili się na placu Muranowskim. Aby utrudnić przemarsz siłom niemieckim, ZZW podpaliło warsztaty Brauera na ulicy Nalewki. Każdy budynek był tam twierdzą. Mieliśmy przygotowane dla nich koktajle Mołotowa, więc rzucaliśmy przed nimi i za nimi i w nich. Walki trwały ponad 2 tygodnie. Jürgen Sztrop raportował. Główna grupa Żydów, wymieszana z polskimi bandytami, wycofała się na tzw. plac Muranowski. Tam zostali dozbrojeni przez znaczną grupę polskich bandytów. W sztabie przy Muranowskiej 7 były niebiesko-białe flagi i polska flaga. Pierwszy raz od wkroczenia okupantów można było ujrzeć polską flagę nad dachami Warszawy. Najważniejsza bitwa powstania w getcie warszawskim miała miejsce na placu Muranowskim. Powieszono tam flagi syjonistyczną i polską. Nie wiemy, czy Jacek Eisner je wywiesił, ale wiemy, że na pewno tam był. Jacek Eisner, bojownik ZZW, bronił flag na dachu domu Muranowska 7. Z zapisów Ryszarda Walewskiego. Wywieszenie obok karabinu maszynowego 2 chorągwi wywołało wybuch istnej furii teutońskiej. Ataki stawały się coraz bardziej gwałtowne, ale i nasza strona stawała się bardziej zacięta. Broniliśmy tych chorągwi jako symbolu walki i protestu ginącego getta, które wymierzyło owej niezwyciężonej armii niemieckiej publiczny policzek. Jürgen Sztrop widział w tych flagach symbol polityczny i moralny. Na osobisty rozkaz Himmlera poświęcał żołnierzy, by zdjęli zatknięte flagi. Powiedział: przypomną setkom tysięcy okupację Polski. Zbuntują i zjednoczą Żydów i Polaków. Sztandary i barwy narodowe są środkami walki dokładnie tak samo jak broń. Zgodnie z planem nocą 22 kwietnia Frenkel przerzuca część bojowników, około 50 osób, grupami w rejon Otwocka do dalszej walki w lesie. W wyniku donosu granatowego policjanta jedna z grup została zaatakowana przez Niemców. Wszyscy bojownicy zginęli. Do walczącego w getcie ZZW przyłączyli się szmuglerzy, tragarze oraz grupa Żydów religijnych. Rabin Menachem Ziemba wzywał do zbrojnego oporu. Wydał specjalne pozwolenie na udział w walce. Stałam na dachu Świętojerska 43. Rozkraczone nogi,
żeby stać pewnie i strzelałam. I co miałam, to rzucałam. Ja widziałam przede mną Niemców. Ja widziałam, że ja stoję na dachu i że ja walczę. Nie było się gdzie chować. Było się troszkę oprzeć o kominy. I miałam nadzieję, że ja skończę tak, jak inni skończyli. Padali ranni. Była z nami dziewczyna, Cepora Szapszyk. Siedziała na dachu i rzucała raz granat, raz koktajl Mołotowa. Ta dziewczyna była fantastyczna, była wspaniała. Było bardzo trudno przetrzeć się pod getto w ogóle. Było bardzo skomplikowane, jak się zaczęło powstanie. To były kordony niemieckie i ukraińskie. Stasinek, jego patron, uderzył na Ukraińców pod gettem. I to było zupełnie samobójstwo przetrzeć tam, co nasz patron Stasinka tam zrobił pod gettem, że rzucił parę granatów i zwiał. To było taka więcej pokazać ten sztandar tam, to wszystko, tą flagę. Zeszło nas 28. Wyszło 6. Pozostali utonęli w kanałach. Rzucano gaz trujący. Zostaliśmy zawiezieni do lasu pod Warszawą, do Michalina. Kto wam pomógł? Polskie podziemie AK. Byłam z naszą grupą. Przeprowadzili nas przez kanały. Mieliśmy Polaka przewodnika, który przeprowadził nas na drugą stronę. Więc szliśmy z tym przewodnikiem. 24 godziny byliśmy w kanałach, a później on powiedział, że nie możemy przejść do lasów. Oni chcieli do lasów. Tymczasem mieliśmy być w tym mieszkaniu, a potem dołączyć do partyzantów. I złapali nas. Z zapisów Ryszarda Walewskiego otrzymałem polecenie z komendy ZZW przygotowania mojego oddziału do wycofania się z getta. Zaoponowałem przeciwko temu. Uważałem za niedopuszczalne zdanie na bestialstwo rozwydrzonych żołdaków bezbronnej ludności cywilnej. Pozostaliśmy w getcie i przypłaciliśmy tę decyzję otchłanią cierpień. Niemcy w końcu zdecydowali, że najlepszym sposobem pokonania powstańców jest podpalenie getta. Ostrzelać je bez potrzeby wdawania się w bezpośrednią walkę i spalić je. Bohaterska walka getta warszawskiego trwa nadal. Szereg mocno ufortyfikowanych pozycji utrzymuje się jeszcze. Żydowskie grupy bojowe wykazują wielkie doświadczenie i odwagę. Halo, tu mówi Warszawa na cały świat. Żądamy zbombardowania Berlina za potworne mordowanie Żydów warszawskich. A potem zeszłam z tym, który był poraniony. I tak się dostałam do bunkru i było tam wszystko. I ludzie żyli, i ludzie się śmieli, i ludzie nawet robili plany na przyszłość. Bunkry w getcie nie miały charakteru bojowego. Były to schrony i kryjówki zbudowane na czas powstania. W trakcie walk były przepełnione. Relacja Leona Najberga. Było tam 200 osób. Ich dowódca Józef Łopata rozdał im cyjanek, gdyż kończyła się amunicja. Z zapisów Ryszarda Walewskiego.
W getcie pojawiają się żywe pochodnie, ludzie skaczą z palących się domów, padają na ziemię i dopalają się. Setki ludzi uciekło do kanałów, szukając ratunku. Kanały już wówczas były częściowo zalane. Wielu potopiło się. Reszta, nie znając ani dróg, ani wyjścia, ginęła z głodu i wyczerpania. Nierzadko przy takich obślizgłych, martwych ciałach czołgały się dzieci. Na górze płonęło getto. Raport Sztropa. Wszystkie, bez wyjątku jednostki, złożyły meldunki o napotkanym oporze. Okazuje się, że teraz przychodzi kolej na najbardziej zaciętych i opornych Żydów i bandytów. Największa grupa żołnierzy Żydowskiego Związku Wojskowego opuszcza getto 25 lub 26 kwietnia poprzez tunel mieszczący się pod ulicą Muranowską. Początkowo ci żołnierze trafiają do kamienicy na Muranowskiej 6. Jest to możliwe z tego względu, że zatrudniony w tej kamienicy dozorca Kazimierz Ozdobiński był żołnierzem Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej. Relacja Pawła Besztymta. Znajdujemy się na Muranowskiej 6 w mieszkaniu. Mamy broń. Jest nam tu niewygodnie. Wysłaliśmy Więckowskiego i kolegę o dobrym wyglądzie celem skontaktowania się z naszymi oficerami. Żadnej reakcji. Oni się nie pokazują. Jeden z naszych znajomych wynajmuje dla nas auto karawan i w 3 kursach po 2000 zł wydostaliśmy się. Dowiedzieliśmy się, że na Muranowskiej 6 była wsypa. Nasz podchorąży tam był, ale uciekł. W ogóle była rzeź. Raport Sztropa. Zostaliśmy poinformowani, że jest jeszcze duża grupa Żydów w bloku przylegającym do dawnej dzielnicy żydowskiej. Specjalny oddział zaatakował budynek, gdzie był gang, około 120 ludzi dobrze uzbrojonych, którzy stawili im opór. Niektórzy z bandytów byli przebrani w niemieckie mundury. Wśród bandytów było kilku, którzy zdecydowanie zostali zidentyfikowani jako polscy terroryści. Niemcy wpadli, ktoś mógł donieść, bo ktoś musiał powiedzieć, że są 30 ludzi na strychu. Bronili się, to była bitwa. Ci nieszczęśni Żydzi walili z góry, a ci z dołu. Raport Sztropa. Zdołaliśmy też złapać i zlikwidować mężczyznę znanego jako jednego z założycieli i przywódców żydowsko-polskiej organizacji wojskowej. Prawdopodobnie tego dnia zginął w walce jeden z przywódców ZZW, Leon Rodal. Jurgen Sztrop. Rozmowy z katem. Kazimierz Moczarski. Wielokrotnie widziałem takie fakty. Żyd wyskoczył z płonących murów. Ubranie już się zajęło ogniem. Ruchy i gesty pomyleńca, twarz umorusana, włosy zmierzwione i częściowo spalone. Postał chwilę. Odetchnął gorącym powietrzem, ale świeżym. Gdy nas zobaczył, krzyknął coś, pogroził ręką, zrobił nieprzyzwoity gest. Strzelił do SS-mana z pistoletu i poszedł z powrotem w ogień. Wolał taką śmierć w swoich murach, w swoim rozżarzonym krematorium, niż dostanie się w nasze ręce. Wśród powstańców dominowało poczucie osamotnienia spowodowane bezczynnością aliantów oraz bezsilnością strony polskiej. W proteście przeciw obojętności świata 12 maja w Londynie samobójstwo popełnił Szmul Zygielbojm. Śmiercią swoją pragnę wyrazić najsilniejszy protest przeciw bierności, z którą świat przygląda się i dopuszcza zagłady ludu żydowskiego. Nasz bunkier został zaatakowany z zewnątrz przez Niemców i wyszliśmy z niego. Strzelali i potem przestali strzelać i zaczęły odchodzić transporty przez Unschlagplatz. Jak weszłam do wagonu, to byłam pewna, że jedziemy do Treblinki.
Ziuta została wywieziona do niemieckiego obozu Majdanek. On the 12th we've been discovered. 12 maja zostaliśmy wykryci. Posłano nas na Umschlag. Wszedłem do pociągu. Miałem szczęście, stałem przy oknie, bo myślałem o ucieczce. Powiedziano mi, żeby ruszać nogami, kiedy skaczę z pociągu. Ale ruszałem za wolno. Miałem bardzo zły upadek i złamałem nogę. Powstanie dogasało. Broniły się pojedyncze bunkry. Złapanych powstańców Niemcy rozstrzeliwali na miejscu. Wysadzili wielką synagogę nad Łomackiem. Mówi się także, że Paweł Frenkel, kiedy ukrywał się na Grzybowskiej 11, czekał na kontakt z Polakami, którzy pomogą mu przedostać się do partyzantów. Grzybowska naprzeciwko dawnej gminy żydowskiej. Kiedy tam dotarłem, byli już atakowani przez Niemców. Była zacięta bitwa i cała grupa zginęła. Wielu Niemców zostało tam zabitych. Nie znamy daty tej walki. Było to około 19 czerwca 1943 roku. Tego dnia prawdopodobnie zginął ze swoimi żołnierzami przywódca Żydowskiego Związku Wojskowego Paweł Frenkel. Dawid Wdowiński, bojownik ZZW, tak określił Pawła Frenkla. Był jedną z najpiękniejszych, szczerych i skromnych postaci, jakie dane mi było spotkać. Był uosobieniem hadar, godności. Niektórzy bojownicy przetrwali do powstania warszawskiego, które wybuchło rok później w sierpniu 1944 roku i włączyli się do walki z Niemcami. Walczył Józef Grünblatt, walczył Dawid Landau. Trzeciego dnia powstania zginął w walce Paweł Besztymt. Ryszard Walewski prowadził szpital powstańczy. Wojska sowieckie, które dotarły już do Warszawy, nie włączyły się do walki. Zrzuty broni z samolotów angielskich w większości trafiały w ręce Niemców. Polacy zostali sami. Po 2 miesiącach walk i rzezi ludności cywilnej powstanie upadło. Niemcy wypędzili z Warszawy wszystkich mieszkańców. Hitler nakazał całkowicie zburzyć miasto. Palono i burzono dom po domu, ulica po ulicy. W ruinach ponownie ukryli się przed Niemcami ostatni ocalali z getta. Mój ojciec powiedział: żegnam się z miastem, o które walczyłem 2 razy. Raz w getcie, drugi raz w powstaniu warszawskim. Taka jest historia. Chcieliśmy się uratować, ale nie tyle chodziło o przetrwanie, ale żeby zobaczyć, jak Hitlera i Niemców piekło pochłonie. Powiedzieli nam Izraelczycy i między nimi Ben-Gurion, żeśmy poszli jak ofiary na rzeź, to tego nie było. Myśmy jednak walczyli. Najważniejszy jest wymiar symboliczny tego powstania.
które było wyjątkiem w skali Europy w tamtym czasie. Nasza walka nie będzie zapomniana. Będziemy żyli na kartach żydowskiej historii. W przyszłym żydowskim kraju Izraelu dzieci będą się o nas uczyć. Daliśmy przykład odwagi, która będzie im potrzebna. Marzenie Pawła Frenkla spełniło się. W 1948 roku powstało państwo Izrael. Jednak heroiczna walka bojowników ZZW została zapomniana na wiele lat. Dopiero w latach 60. w Jerozolimie ukazała się książka Chaima Lazara Muranowska 7, która jednak nie zdołała przywrócić należytej roli ZZW. Paweł Frenkel, jego heroiczni żołnierze i ich losy na kolejne dziesiątki lat zniknęli za murem milczenia. Jednym z powodów zniknięcia ZZW z powojennej polskiej historiografii był wymóg podporządkowania się kanonom komunistycznej propagandy w okresie PRL. Przeżyły tylko pojedyncze osoby, które były bojownikami ZZW i dzięki nim udało się odtworzyć tylko część podstawowej faktografii dotyczącej tej głęboko zakonspirowanej organizacji. Moja prawnuczka zrobiła wydarzenie, że poszłam do przedszkola i mówiłam o zagładzie do dzieci, bardzo takich malutkich. Co ta wnuczka powiedziała o tobie? Że ja zabiłam Hitlera. Ona wie, że ja zabiłam Hitlera.